Już wychodzisz? Mam dostawy towaru wcześniej rano i muszę być w pracy. Aha. A dla kogo taka wystrojona? Dla tego dostawcy? Starego bez zębów? A co, mam w worku chodzić? O której wrócisz? A co to, przesłuchanie? Tak jak codziennie o północy, co? A jak będę miała kaprys, to wrócę i nad ranem. To nie komisariat, tato. Wiesz, z kim się spotyka? Ledwo się rozstała z Ryszkiem. No wcześniej, żeby się zaczęła spotkać z kimś nowym. Więc kto to może być? Codziennie do domu wraca po północy. Bo mam mega dużo pracy. Ty co się w ogóle tak tego Ryśka uczepiłeś? Babcia jest dorosła, a ty się zachowujesz jak jej ojciec, a nie syn. Bo ten cały Rysiek nie miał dobrych intencji i chciał babcię skrzywdzić. I babcia o tym doskonale wie. Nie jest to dziwne, że codziennie wraca w takim dobrym humorze? Uśmiechnięta od ucha do ucha? Ha? A ma wracać przybita, tak jak ty z komisariatu? Dobra, dobra. Wiesz coś? A obiecasz, że nikomu nie powiesz? Promysł. To Brad Pitt i George Clooney. Babcia się z nimi spotyka na zmianę. Bardzo śmieszne, Patrycja. Super. Usiąść, wypełnić i do kolejeczki. Dziękuję. Pani w sprawie? Sąsiada planuje zamach terrorystyczny. To Arab mieszka w moim bloku i prowadzi w bloku komórkę Al-Kaidy, albo to drugie, ISIS. Codziennie schodzą się do niego ciapate i knują. Co knują? Plan zamachu. Jak nic nie zrobicie, będzie masakra. Setki trupów. To są poważne oskarżenia. Zdaje sobie pani z tego sprawę. Panie kochany, doskonale zdaję sobie sprawę. Ja tego gnojka mam za ścianą. W nocy spać przez niego nie mogę. Cały czas myślę, czy nam bloku nie wysadzi. Co się śmiejesz, cymbale jeden? Jak pierdyknie ta bomba, to pierwszy będziesz walił w gacie ze strachu. Ja wiem, jak to brzmi, ale daję słowo honoru, że wiem, co mówię. A sąsiedzi naprawdę potwierdzą moje słowa. To dlaczego pani sama na komisariat przyszła? Bo sąsiedzi się boją. Boją się terrorystów, że się będą na nich mścili. Dobrze. Proszę podać adres, przyślę kogoś. Speca od Al-Kaidy i ISIS. Przyślę wam speca od wszystkiego. Przyślę dzielnicowego potocznego. Słyszeliście? Dzielnicowego. Jaja pan se robi. Witam. O, Dobry. Andrzej Potoczny, komisariat na Gorczaku. No, przychodzę w sprawie... wiem. Tego trupa z miejskiej kostnicy. Mówiłem, żeśmy go ukradli. My? To znaczy kto? Studenci z Akademii Medycznej. Do ćwiczeń przed egzaminem z patologii. Wie pan, akurat przychodzę w innej sprawie. Mogę? Bardzo pana proszę. Chce pan się czegoś się napić? Mam masala czaj, induską herbatę Nie, dziękuję. z mleczkiem. Proszę bardzo. To jest moje serce mojego domu. Proszę siadać. Niech pan się czuje jak w domu. Wie pan,
Sąsiadka się na pana skarży. Wiem. Rozpowiada naokoło, że jestem terrorystą z Al-Kaidy i szykuję zamach. Ma pan legitymację studencką? Oczywiście, zaraz panu pokażę. Niech pan da. Pan chyba nie wierzy tej wrednej babie. Pan dobrze po polsku mówi. A dziękuję. Długo jest pan u nas? Od 10 lat. Rodzice tu przyjechali na kontrakt, ja byłem dzieciakiem i zostałem tu na stałe. A ci pańscy koledzy, którzy tu przychodzą, kim są? Koledzy z Indii, też studenci z różnych wydziałów. No i co robicie? Gotujemy. Tanie tam tak pochodzi. Tylko gotujecie, czy jeszcze coś robicie? Wiadomo, że nie. Jemy, oglądamy filmy, uczymy się razem. No i rozmawiamy między sobą. Pan mi poda nazwiska tych kolegów. To nie są terroryści. Rozumie pan tego? Możliwe, ale ja dostałem takie doniesienie i muszę sprawdzić, pan rozumie. Tu nie chodzi o terroryzm, a tylko o te cholerne koty spod bloku. Bo do tej pory te koty karmiła ta złośliwa baba, a koledzy dali im resztki naszego stołu i teraz nie chcą jeść polskiego żarcia, a tylko indyjskie. I ta baba mówi, że zabrałem jej jedyną rzecz, która ją niby cieszyła. I za to mi nie wybaczy. Za to ją popamiętam jeszcze. 05 do 00. Co jest? Masz wezwanie do zabezpieczenia terenu. Denat, wiek około 60 lat, brak prawej nogi. Nogę obcięto pośmiertnie. Przyczyny zgonu nieznane. Ale masz już jakieś podejrzenia? Brak śladów przemocy wygląda na przyczyny naturalne. Ale żeby to potwierdzić, muszę wykonać sekcję zwłok. Cześć. Cześć. A jak długo tu leży? Plamy opadowe, jak i stężenie pośmiertne świadczą, że zgon nastąpił w ciągu ostatnich 24 godzin. Noga obcięta tasakiem lub sikierą, rana poszarpana, jakiś mały drapieżnik, lis, kuna. A gdzie ta odcięta noga? Nie wiadomo. Nasi przyczesali cały teren wokół i nic nie znaleźli. Na dodatek nie miał przy sobie żadnych dokumentów, portfela, kluczy, buta. Znaleźliśmy tylko komórkę, która nie działa, no i pierścionek w jego kieszeni, więc motyw rabunkowy raczej odpada. Znam go. Tak? Tydzień temu wlepiłem mu mandat. Za co? Za picie alkoholu w miejscu publicznym. Zdzisław Sobczyk, bo tak się nazywał, niedaleko szkoły pił alpagę z bezdomnymi. Twierdził, że od kilku lat nie pije alkoholu i tylko postawił kolegom flaszkę, ale jakoś mu nie uwierzyłem. W tej koszuli pod krawatem to wcale nie wyglądał na bezdomnego. No, mówił, że wychodzi na prostą. Pracuje w barze u Balbiny. Wiesz, gdzie to jest? Każdy zna smak pierogów Balbiny. Prowadzi stołówkę dla bezdomnych. Anioł, nie kobieta. Błagał mnie, żebym mu odpuścił ten mandat podobno. Zbierał na jakiś prezent dla swojej ukochanej. Może właśnie na ten pierścionek? Ładny. Może kradziony. Albo z lombardu. Dobra, skoro dostał mandat, to znaczy, że jego dane są w systemie. Jego i tej jego narzeczonej. Jej adres podał do korespondencji. No, to wiemy, co robić, misiaczku. Narzeczona zmarłego miała na imię Jolanta. Emerytowana bibliotekarka. Pojechałem do niej. Skoro muszę komuś przekazać złe wieści, wolę to zrobić osobiście. Dzień dobry. Andrzej Potoczny, komisariat na Gorczaku. Aspirant. Pani Jolanta Guzoń? O Boże.
Czułam, że coś się stało. Całą noc miałam takie złe sny i od rana nie mogę się dodzwonić do Zdzisia. Mogę wejść? Proszę. Dziękuję. Proszę. I co ze Zdzisiem? Jest cały i zdrowy? No niech pan mówi. Coś mu się stało, prawda? A dlaczego pani tak uważa? No bo wczoraj mi się oświadczył. Przyszedł z pierścionkiem, ale Arek wrócił wcześniej z pracy. Całkiem jakby coś przeczuwał i wyrzucił dzisiaj z domu i strasznie go zwyzywał. Nawet go uderzył w twarz. Dramat. No, tyle mi wstydu narobił przed sąsiadami. Arek to Syn, Pani mój syn. syn. On nienawidzi Zdzisia, zresztą mnie też. Mówi, że sprowadziłam sobie do domu bezdomnego menela. Tak o nim mówi. No i... Mniejsza z tym. Niech mi pan wreszcie powie. Z jaką sprawą pan przychodzi, no? No właśnie, ja przychodzę w sprawie syna. Arka. O Boże, co on znowu zmalował? Nic. Po prostu był świadkiem wypadku. A nic mi nie wspominał. No to nic takiego. Po prostu mam procedury i muszę się do nich dostosować. Chciałem mu zadać kilka pytań. Aha, no, Arek pracuje w tym takim dużym supermarkecie przy Andrzeja Brody. Wie pan, gdzie to jest? Nie chciałem okłamywać kobiety, ale kiedy powiedziała o synu i o awanturze, którą urządził jej niedoszłemu narzeczonemu, uznałem, że na razie nie powiem jej o śmierci ukochanego. Nie należała jeszcze do rodziny zmarłego, a mogła ostrzec syna. Kierownik mówi, że pan dzielnicowy czegoś chce ode mnie. Dobrze mówi. Ale ja nie mam całego dnia, więc się pan streszczaj. Na komisariat sobie pojedziemy. Pan żeś uchujał? Mam 2 świnie do rozbiórki. Zejdzie mi do ciemnej nocy. Jutro przyjdę. Zdzisław Sobczyk nie żyje. O kurwa. Matka wie? Jeszcze nie. A co ja mam z tym kurwa wspólnego? To się kurwa dopiero okaże, co masz. Nie wygląda pan na zmartwionego po śmierci pana Zdzisława. Płakał po nim nie będę. Zdaje się, że wczoraj oświadczył się pana matce. Próbował. Na szczęście w porę wróciłem do domu. I co? Pobił go pan i wyrzucił. Najpierw grzecznie kazałem mu wypierdalać. Dopiero potem, jak nie posłuchał, to wyjebałem go za drzwi. I co było dalej? Dalej matka zamknęła się w kiblu, popłakała i tyle. I co pan zrobił? Kolację. Wątróbkę z cebulą. Dlaczego był pan przeciwny związkowi pana Zdzisława z pana matką? Bo był bezdomnym menelem, a nie profesorem z grubym portfelem i wielkim domem pod miastem. Ale jakąś pracę chyba miał, nie? Tak, akurat. Za pracę dostaje się pieniądze. Zdzichu pomagał w barze u Balbiny za michę i dach nad głową. Balbina pozwalała mu spać na zapleczu. Znał go pan wcześniej? Ja ich ze sobą poznałem, w sensie niechcący. Wożę do Balbiny resztki mięsa z marketu. Raz była ze mną matka. Ledwo ją Zdzichu zobaczył, o mało się nie zesrał. Bach! I miłość od pierwszego wejrzenia. A matka tym bajer łyknęła. Uważa pan, że to był bajer? Wiadomo. Chodziło mu tylko o jedno, żeby się dobrać do jej emerytury, oszczędności. Zdzichu nie miał złamanego grosza przy duszy. No chyba jakąś kasę miał, skoro kupił pierścionek z brylantem, nie? Kupił? Ukradł. Jak ten garnitur i te lakierki. Opierdolił komuś mieszkanie. Przez pół roku, odkąd go poznałem, chodził w tych samych ciuchach. A tu nagle garnitur, koszula, krawacik i te lakierki wypusowane, że można się w nich przeglądać. A co w tym złego, że chciał się wystroić na swoje własne oświadczyny? Źle, że udawał innego człowieka niż był faktycznie. Matka jest naiwna,
A ja go widziałem z bezdomnymi, jak walił wino pod marketem. A jej mówił, że nie pije od roku. I dlatego pan go zabił? Wy myślicie, że to ja? No pojebani, no. Ten Arek miał porywczy temperament. Na koncie 3 sprawy o pobicia plus motyw, by zabić bezdomnego. No i miał wprawę w posługiwaniu się tasakiem. Chcę się widzieć z dzielnicowym Potocznym. W tej chwili! W tej chwili dzielnicowy Potoczny jest zajęty. Pani usiądzie, pani poczeka. Zamknęliście mi syna, nie wiadomo za co! Proszę się uspokoić. Uspokoję się, jak będziesz pan słuchał, co do niego mówię! Proszę! Bo co? Decybelami mnie pani zabije. Za co aresztowaliście mi syna? Otwórz. Pani pozwoli ze mną. Gdzie jest Arek? Składa zeznania. Okłamał mnie pan. Powiedział, że był jakiś wypadek, a on jest świadkiem, ale tu chodzi o co innego. O co? Przejdźmy do pokoju, porozmawiamy. Nie, powie mi pan tu i teraz! Pani syn Arkadiusz został zatrzymany w związku ze śmiercią Zdzisława Sobczyka. Mój Zdzisiu nie żyje. Woda. Już, leć! Niech pani się obudzi. Pani Jolanto. No pospiesz się! Pani Jola dała alibi synowi. Pytanie, czy mówiła prawdę, czy go chroniła. Postanowiłem od razu sprawdzić w barze dla bezdomnych, czy jej syn przypadkiem nie pojawił się tam w noc zabójstwa Zdzisława Sobczyka. Ale najpierw musiałem załatwić jedną sprawę. Nie zamykasz jeszcze? Chyba widać. Robię się na bóstwo dla nowego kochanka. Przepraszam cię za rano, ale po tej historii z Ryśkiem... Sama wiesz, nie? Facet cię oszukał i omamił. I tylko po to przyjechałeś, żeby mnie przeprosić? A ja myślę, że to jest pretekst. Przylazłeś tutaj, żeby mnie szpiegować. Przyjechałem, żeby cię odwieźć do domu, mamo. A jakoś ci nie wierzę. Naprawdę. I po co kłamiesz? Oboje wiemy, po co tutaj jesteś. Wrócę do domu, jak skończę. Idź i zajmij się córką. Mnie niańczyć nie musisz. Zawsze po swojemu. Pan Zdzisław i pani Jola poznali się tutaj, w barze. Tak. On od razu się z nią zauroczył i aż mnie zazdrość brała, że tak można o kobietę zabiegać. Kiedy ostatni raz pani go widziała? Wczoraj był jak zbity pies, a tak się elegancko ubrał. W garnitur i w białą koszulę. I miał łzy w oczach. Dlaczego? No go Arek pogonił z pierścionkiem, a musiał go drogo kosztować. Z diamentem był. Ja nie wiem, skąd on go wytrzasnął.
Mówił, że kupił od kolegi na raty. A czy miał jakichś innych wrogów oprócz tego No Arka? ależ skąd? Arek też mu źle nie życzył. On tylko bał się o matkę. A o której wczoraj wyszedł z baru? Nie wiem, ja wyszłam o 9:00, a on został z moim bratem, żeby posprzątać. A pani brat jest dzisiaj? Tak, jest. Ale nic panu nie powie. Wituś jest wyjątkowy. Podczas porodu były komplikacje i on nie rozwijał się jak inne dzieci. Opóźniony jest. Ale taki kochany. Nie wiem, co bym bez niego zrobiła. Pierścionek, który Denat miał przy sobie, pochodził z kradzieży. Miesiąc temu było włamanie do willi na obrzeżach Korczaka. Zniknęły sprzęt elektroniczny i biżuteria. Ten pierścionek figurował jako jedna z rzeczy zgłoszonych przez właściciela. Wiemy, kto to zrobił? Wczoraj chłopaki zgarnęli pasera, który handlował fantami skradzionymi z tej willi. I co, on tutaj u nas jest, na dołku? Tak, tylko nie chce gadać. To ze mną będzie chciał. Tylko żeby nie było skarg na przemoc ze strony policji. Spokojnie. Oczaruję go swoim urokiem osobistym. Sorry, żeby tu się wyspać nie może. O, odwiedziny tak z pustymi rękoma. Może najpierw jakaś kawusia, ciasteczko by wypadało przynieść. Ciasteczko, kurwa. Kto zorganizował napad do willi, z której skradziono ten pierścionek? To musisz jakiejś wróżki zapytać. Ty mi powiesz. A czy ja wyglądam na wróżkę? Co jest? Ej! Ciesz się, kurwa, że to nie wrzątek. Chuja ci powiem! Zobaczymy. Co, lał będziesz? Nie. Nie wolno mi używać przemocy wobec zatrzymanych. Tak? To jak mnie zmusisz? Będę coś musiał skrutnego wymyślić. To na korytarzu, bo mi to powietrze psujesz. Wiesz, kołeczko, kurwa, co zrobimy? Dzisiaj powiem na dzielni, że rozplułeś się tutaj jako głupi i kablujesz wszystkich kupli. Łapiesz, a jutro cię wypuszczę. Na Korczaku i tak w nikt nie uwierzy. Ale co potocznemu prędzej, nie? A co ty, kuzyn jakiś daleki jego? Brat. Wrodzony. Więc albo źle jesteś poinformowany, albo przyjazny. Czekaj, kurwa. Zamieniam się w słuch. Mój brat maczał palce prawie w każdym lewym interesie na Korczaku. Jego imię otwierało wszystkie drzwi i gęby. Dlatego nie zaskoczyła mnie reakcja pasera. Pytanie tylko, czy mój brat wiedział coś o tym zabójstwie? Dobry. Ale mnie zabierzesz? Nie. Nie podpowiem ci, sam coś wymyśl. Muszę kończyć. Podsłuch w komórce mi założyłeś? Gdzie jest Marcin? Zadzwoń, sam o niego zapytaj. Nie odbiera. Ważne to jest. Co się stało? Inaczej by mnie tu nie było. No, łeb mnie trochę rozbolał i posłałam go po te tabletki do apteki. Na cierpiącą to ty nie wyglądasz. A bo przeszło mi. Pozbyłaś się go, żeby sobie poćwierkać przez telefon, co? Z koleżanką rozmawiałam. Martwię się o ciebie, mamo. Nie masz o co. I dobrze wiem, że coś przede mną ukrywasz. Dorosła jestem i wiem, co robię.
Idź poczekaj na brata na zewnątrz. Siadaj. Ja ci tylko matce zaniosę. Zdzisław Sobczyk, znasz typa? Ni chuja. Robi w barze u Balbiny. U ciebie też robił. A to nie wiem, zadzwonię do kadrowej, zapytam. Nie żyje. Szkoda człowieka. Chociaż nie znałem. Brał udział we włamaniu do willi, które ustawiłeś. Andrzej, kurwa, myślisz, że na takie gówno da się złapać? Kto miał interes w tym, żeby jebnąć bezdomnego? Skąd ja mam, kurwa, wiedzieć? A może pokłócił się z twoimi chłopakami o coś? A może to jest szerokie i głębokie? Z tego, co słyszałem, szukał pracy. Chciał dorobić. U Balbiny się ze szmalem nie przelewa, sam zresztą wiesz. No widzisz? A przed chwilą mówiłeś, że go nie znasz. Znaleziono u niego pierścionek z tego włamania. Więc jak było? Podpierdolił go bez pozwolenia? I któryś z twoich chłopaków się wkurwił, czy było inaczej? Wkurwi to się matka, jak leków nie dostanie. Pierścionek chłopaki sami mu dali. Nic więcej nie chciał, tyle wiem. Co jest? Wracaj. Zamykamy sprawę. Czemu? Są wyniki sekcji. To faktycznie zmieniało mocne rzeczy. Ale przecież facet nie obciął sobie nogi sam. Trzeba było to wyjaśnić do końca. Być może nadal mieliśmy do czynienia z przestępstwem. Chociaż z innego paragrafu. Dlaczego cię nie zastanawia, kto mu obciął tę nogę? Bo to jest zbezczeszczenie zwłok, inny paragraf. A ja mam tutaj mnóstwo innej, pilniejszej sprawy do zrobienia, Rybeńko. A ci studenci, którzy wykradli zwłoki z kostnicy, że było zgłoszenie. A to może być z sobą powiązane. Wysłałam człowieka do tej kostnicy. Nikt tego tam nie potwierdził. Podobno zgłosiła to jakaś kobieta, która usłyszała od kogoś innego, a ten ktoś od kogoś innego same plotki, które powodują, że mamy stertę bzdur. To nie zmienia faktu, że ktoś na dzielnicy biega z tasakiem i obcina ludziom nogi. Trupom obcina po śmierci. Patolog przedstawił taki wariant. Bezdomny zmarł na zawał. Niedaleko były tory. Pociąg uciął mu nogę, a ktoś przeciągnął zwłoki w głąb lasu. Stąd wytłumaczy się, dlaczego nie było butów w miejscu znalezienia ciała. I kto przeciągnął tego denata? Lis? Kuna? Dobry Samarytanin? Co się stało z tą nogą? Andrzej, złociutki, ja mam naciski z góry, żeby nadrabiać zaległości, a zobacz, narobiło się, nazbierało się tego trochę. Nie ma zbrodni. Zdzisław Sobczyk zmarł z przyczyn naturalnych. Nie miał rodziny, ani dzieci, nikt się o niego nie upomina, a ja czasem chciałabym trochę pobyć z moimi dzieciakami. Racja. Pan Zdzisław nie miał rodziny, więc tylko ja dalej mogłem za tym chodzić. W każdej plotce jest ziarno prawdy, więc postanowiłem jeszcze raz zajrzeć do bloku, którego mieszkanka zgłosiła policji zaginięcie zwłok i która oskarżała hinduskiego studenta o terroryzm. Panie dzielnicowy, na ratunek trzeba! Terrorysta sąsiadkę nam porwał! Taki Arab! Daj sis! Hindus trzyma ją u siebie w domu. Jaki on tam Hindus? Arab tylko przyznać się nie chce.
I ta pani Elżbieta jest tam w tym mieszkaniu, tak? Na własne oczy widziałem, jak do niego wchodziła. I te zwłoki z kostnicy, co ukradli studenci, to też tam są, tak? Hindus? Jakiś Hindus Arab! Myśmy włącznie nie dzwonili. Baliśmy się, że może jakiś ładunek pod drzwi wybuchowy podłożył. Dzień dobry! Zapraszamy pana dzielnicowego do środka, zapraszamy. Proszę, proszę serdecznie. Zapraszam. Dobry. Proszę, proszę. Proszę usiąść, akurat ci pan na obiad załapał. Kochany, zrobisz tą swoją pyszną herbatkę z ten swój pyszny czaj z kardamonem. Już podaję. Bardzo proszę. Wie pani co, bo sąsiedzi z dołu, z bloku, Tak? chcą panią ratować. Przed czym? A ja widzę, że pani tutaj w najlepsze. Och, ja ich tak negatywnie nastawiłam, moja wina, ale coś sobie do głowy wbiłam i skrzywdziłam chłopaka, a przecież to taki dobry, taki grzeczny, wspaniały człowiek, a jak gotuje, pyszności, w życiu lepszych rzeczy nie jadłam. Proszę się częstować. To może na przyszłość, nim pani przyjdzie zawracać głowę policji i krzyczeć o terrorystach, po prostu normalnie pani porozmawia z sąsiadem. No właśnie, bo najprostsze rozwiązania przychodzą najtrudniej, a zwłaszcza takiej babie z Gorczaka, która nosa poza Gorczak nie wystawiła i świata w ogóle nie zna. To do Indii muszę panią zabrać, jak będę odwiedzał dziadków. Wspaniale, ale uprzeć mnie dzień wcześniej, żebym się zdążyła spakować. Robiłem to z troski. O siebie, na pewno nie o matkę. Ona go kochała. Szczerze. Wiem, ale jemu nie chodziło o nią, tylko o pieniądze. Podpisz. Naprawdę myślisz, że facet zadał sobie tyle trudu, żeby zgarnąć emeryturę twojej matki? Jemu na niej naprawdę zależało. Dzień dobry. Dzień dobry. Jutro jest pogrzeb z dzisiaj. Stypa jest u Balbiny w barze. Gdyby pan miał ochotę, to zapraszam. A ten pierścionek, co mi Goździsiu chciał dać, to czy ja mogłabym go odzyskać? Zrobię, co będę mógł. Chciałabym go mieć na pamiątkę. Mamo, przepraszam. Daj mi spokój. Już za późno. Gorczak. Takie życie. Otwórz. Pomyślałem wtedy też o swojej matce. Ja też chciałem dla niej kogoś lepszego. Tylko że ja miałem powód. Bo wiedziałem, że nie jest ze mną szczera i podejrzewałem dlaczego. A raczej z czyjego powodu.
Cappuccino i pączki? Tak jak lubisz, misiaczku? Dzięki, ale dziś ich nie zjem. Nie jestem misiaczkiem. No tylko nie mów, że od dziś jesteś na diecie. Nie, idę na stypę do Balbina. I po co? To są twoi znajomi? Dzielnicowy zawsze ma dużo znajomych. To pomaga w pracy. Miło, że pan przyszedł. Ironia losu, co? Podwójna stypa. Nie rozumiem. Za tydzień zamykamy lokal. Przykro mi. Jakoś przez 30 lat udawało nam się ten bar prowadzić, ledwo bo ledwo. Ale zawsze dawaliśmy radę. Na Korczaku wszyscy znają pani pierogi. Ty lubisz ruskie, a brat z mięsem. A pani pamięta. Mam prośbę. Możesz tą skrzynkę zanieść na zaplecze? W czymś trzeba smutki utopić. Mało było miejsc na Korczaku, które oferowały pomoc potrzebującym. Mało też było takich ludzi jak Balbina. Smutny to był koniec. Dla wszystkich. Gdzie to postawić? Panie Andrzeju, otworzy pan wino? O Boże. Wiciu, coś ty zrobił. Denat został znaleziony bez butów, w których tamtego wieczora się oświadczał. To niestety nie był przypadek, że na stypie miał je na nogach brat właścicielki baru. Panie Witoldzie, czy pan wie, co się stało ze Zdzisławem? Wituś. Wituś. Spróbujesz coś narysować, jak byłeś sam ze Zdzisiem barzem, dobrze? Spróbuj narysować, dobrze? Narysuj. Czy pan Witold potrafi zamknąć bar i sam wrócić do domu? Takie proste czynności nie stanowią dla niego problemu. A czy miał kiedykolwiek incydent z przemocą? Nie. Pani Balbino, nikt tutaj o nic nie oskarża Witka, tylko po prostu próbujemy się dowiedzieć, skąd ma te buty. Sekcja zwłok wykazała, że Zdzisław zmarł na zawał. Wygląda na to, że Witek musiał być sam z nim w lokalu. Ja miałam ugotować gulasz, ale nie było mięsa. A rano, na drugi dzień, zobaczyłam, że gulasz jest ugotowany. Myślałam, że pewnie Witek coś jednak z tej zamrażarki wygrzebał. Pani Balbino, czy w kuchni nie było śladów świeżej krwi? Nie, Witek jest bardzo porządny, on zawsze po sobie dokładnie sprząta.
O Boże. O Boże! On nie chciał niczego złego. On chciał tylko pomóc. On nie rozumie. Nie rozumie. On nie rozumie. On nie rozumie. Nie. No. To mamy pierwszy przykład kanibalizmu na Korczaku. No tak, i to już nie będzie dzielnica strachu, ale dzielnica ludożerców. No, a jak to wypłynie do prasy, to się pojawią spekulacje. Ile osób jeszcze skosztowało tego gulaszu? Daj spokój, nikt jeszcze nie zdążył tego zjeść. No tak, ale i tak będą krążyły najbardziej makabryczne plotki. Co zrobisz z Witkiem? Zatrzymasz go? Facet przecież nie jest w stanie sam funkcjonować. Dlatego potrzebna mi podkładka od psychiatry. Ma być za godzinę. Jasne. Cześć, mamo. Przyjedź do mnie jak najszybciej. Bardzo cię proszę, to ważne. Dobra. Mamo? Jesteś? Mamo? Co się stało? Jestem już za stara, żeby się tak ukrywać. Mam tego dość. Chcę tylko. Ha! Mojego dobra, tak wiem. Ty zawsze chcesz tylko mojego dobra. Nie chcę, żebyś się wpakowała w kolejne gówno. W coś, co z góry skazane jest na klęskę. Skąd ty to możesz wiedzieć? Wczoraj cię widziałem z Ryśkiem. Co ci strzeliło do głowy, co? Przez cały czas cię okłamywał. Był z tobą tylko po to, żeby mieć mnie na oku. Śledzisz mnie czy jego? Nie śledzę ciebie. Chcę tylko dobra naszej rodziny. I co znowu? Znowu go zastraszysz i przegonisz? Nie. Mam nadzieję, że sama pójdziesz po rozum do głowy. I z tym skończysz. A jak nie? To wsadzę go do pierdla. Za co? Znajdę paragraf. Tkniesz go palcem. I możesz się wynosić. Nie tylko z mojego mieszkania, ale z mojego życia również. Kurwa mać. Płeć? Kobieta. Wystarczy spojrzeć na kości. Stój, policja! Błagam cię, pani powie, jak to się stało. Ja ci kurwo dam zaleźnie, co kurwa? Tu marchatę! 3 dni temu to nagrałam. Muszę się stąd jakoś wyrwać. Czy zabiłeś Darię Leśniak?